Wapno, wapno. Uciekaj pająk, bo ja ci dam czadu. Jak to się mówi, ściany pochlapałem, tak? No proszę bardzo, widzisz jak posmakowało? No widzisz? Spokojnie. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Tak, ludzie jechali, pytali, Bolek, to taczkę pchasz z miasta, no bo jeszcze worek cementu wieziesz? A po co ten worek? A żeby pustych przebiegów nie było. 10 kilometrów taczkę pchał z workiem cementu. To miał człowiek zdrowie. Drodzy internauci, dziękuję za wsparcie nas na Patronajcie. Dzięki temu wsparciu możemy się rozwijać, możemy inwestować w sprzęt i dostarczać wam lepsze filmy. No dziękuję serdecznie. Romek Zaklinacz. Bądźcie z nami, wspierajcie nasz kanał. Hej! Mam ci w bardzo ładne ubranie. Proszę, jakie eleganckie ubranie. Eleganckie, nawet są wywieczniki. Nie, no jeszcze nie ma wywieczników, bo to podwójnie szyte, ale idę bielić koniec, dlatego ubrałem się w takie byle jakie ubranie. Ono może być schlapane, bo szkoda lepszego munduru, naprawdę szkoda. Tylko tutaj muszę wyłączyć sieci, żeby tam nie było pod prądem. Tak. Gra muzyka. Dobra, idziemy. Siekiera musi być wbita porządnie. Dobra, idziemy. No trzeba bielić. Najlepiej jak się bieli raz do roku, chociaż raz do roku. Uwaga na minę. Jak mam czas, to bielę. Jak nie mam czasu, no to nieraz się zaniedba i się nie bieli, no ale trudno. Aha, muszę ja przynieść lepszą miotłę. Bo tu nie mam tej długiej. Ja mam miotłę na długim kiju, bo będzie mi potrzebna. A wiem, gdzie ona jest. No mam 3 krowy, 2 byki. Mam jałówkę taką, zaraz będzie miała. No jeszcze do roku tej brakuje parę miesięcy. No i to wszystko. Jeszcze krowy będą się cielić, także jeszcze cielaczków przybędzie. Trochę. O, mam miotłę na długim kiju. Tą miotłą można tam sięgnąć pajęczynę, prawda? Można. Nówka. To tu zaczeka pan, ja wyniosę to bańkę i tu wymieszamy to wapno. Tutaj, tu. To już tak nierówno. O. Wapno, woda wybiła się na wierzch, ale już zaraz będzie jak gęste będzie. To dobrze, takie wapno dobrze się klei ścian, bo ono się rozlasowało w ten sposób. A czym się lepiej rozlasuje, to lepiej wiąże do ściany. Bo takie świeże wapno, jakbym sypał wapno do wody, to ono po prostu nie jest, jak to się mówi, nie rozlasowane i ono ścieka po ścianie. A jak się go tak dobrze na dłuższy czas się zaleje, to ono się rozlasuje i wtedy ono widać, jak trzyma się, prawda? Trzyma się tej konwy tu, jak to się mówi, nie można zedrzeć, prawda? Trzyma się. I to przecież konwa to jest gładka. Natomiast cegła czy mur, no to ono wsiąka po prostu w ścianę częściowo i się trzyma. To jest dezynfekcja. Niszczy się pająki tamte. Jak krowa głodna jest i nienapojona. To jest pierwsze najgorsze, czego krowa nie lubi. A krowy brudne ściany nie przeszkadzają. To dla ludzi lepiej, ludzie się czują, no i może i krowa, ale przede wszystkim dla człowieka. Człowiek wchodzi, koniec jest czysty, prawda, zwierzęta czyste. Bo jak ściany są czarne, no to nieprzyjemnie jest. Zrobiło się gęste, ale będzie się dobrze kryło. Zalewam wodą taki pędzel, żeby pędzel nie wysychał, bo jak pędzel wyschnie, to też źle jest. Bo zaschnie wapno, chociaż był myty, ale pomimo wszystko. Ciutkę wody, ciutkę, bo ono jest dość mocno gęste. Chociaż troszeczkę, dobra. No jest mocno białe. Tylko rękawice włożę na ręce, bo mam gdzieś tu gumowe rękawice, bo wapno jest żrące. I teraz niech to sobie stoi, a ja pójdę obmiotę ścianę, trochę z pajęczyn z tego. Trochę odrapię ściany i wtedy będziemy malować. Właśnie dobrze bielić, bo cielaczków nie ma, bo ta krowa jest na ocieleniu. Na koniec miesiąca ma termin. I trzeba obielić, że jak się cielaki pojawią, żeby już wtedy nie bielić. No żeby w miarę z pajęczyn do tego obnieść ściany, bo wiadomo, na pajęczynie nie ma sensu wapna kleić, prawda?
Za 2 tygodnie, nawet może wcześniej, może być szlak. Może być, bo krowa jest, jak to się mówi, ma termin na koniec miesiąca. A jest do końca miesiąca niedaleko, także teraz jeszcze jest czas, że jak to obiele, to wapno wyschnie, prawda? Bo ono wyschnie 2-3 dni, ono wyschnie. Później można będzie jeszcze drugi raz wybielić. To wtedy ta ściana jeszcze bardziej, ona po prostu jest bardziej biała. Bardziej przyjmie, no nie bardziej... No dobra, teraz mogę iść po wapno i bielić. Stój. No i dobra. A wsadzimy gdzieś to w siatkę i niech tam ścieka. Wapno trawie nie szkodzi. Dobra. Mu, zaraz dostaniesz pić, mu. Jeszcze czegoś tu nie mamy. Momencik. A może miotło da się odgarnąć od ściany, żeby nie kleiła się do pędzla. Ta słoma będzie do wymiany, tylko od samej ściany trzeba odgarnąć, to słomy się wyrzuci. Słomy nie brakuje, wyrzuci się ją na obornik. Przerobić się z obornikiem. Dobra. Kiedyś tam się wapnowało i pompką się pryskało, bieliło się taką, były takie pompki, że się pod ciśnieniem lanca długa i po suficie i wszędzie. Trzeba było to drzeć, tylko że jak to zostawić, to przyschnie, to za drugim raz będzie lepiej kryło. Trzeba było to drzeć po prostu. Wiadomo, że na nowy tynk, nawet na cegłę, to też lepiej kryje, prawda, jak na taki stary tynk zabrudzony. No zobaczy pan, lepiej kryje na cegłę, cegła weźmie, ale to i tak będzie, jak przyschnie, będzie białe. Oj, pająk ucieka. Boi się pająk wapna, bo wapno jest żrące. Trzeba by Bysia zabrać z klatki na dłuższy czas. Wapnowane było oczywiście. Uciekaj pająk, bo ja ci dam czadu. Ale i tak jest bielej, prawda? Jest jaśniej. No widzi pan, ja mówię, że to po prostu przyschnie. Wtedy za parę dni przyjdę drugi raz po biele. Tam po biele znowuż po pierwszym razie, a tu po drugim, a później jeszcze tam poprawię. Ono w tej chwili jest mokre, to tak się nie bieli. Ale jak przyschnie, to będzie efekt. Będzie o wiele jaśniej. No i czyściej. Jak to się mówi, komarom oczy trzeba pochlapać. I pająkom. To tak u nas mówili. Trzeba komarom i pająkom oczy pochlapać. Kryje się, trochę się kryje. Ale tu, no to będzie krył krowę latem. Bo krowa po ocieleniu, jak się ocieli teraz na koniec kwietnia, no to przykładowo w pół czerwca. Nie wcześniej. Bo musi troszeczkę odpocząć. Koniec czerwca może być kryta. Koniec czerwca gdzieś. Następna natomiast ma termin do ocielenia gdzieś koniec czerwca, no to będzie kryta gdzieś tam latem, w połowie sierpnia. No jedna już jest pokryta. Młody byk pokrył. Tak, młodego puszczałem. Tak, raz już krył. Ale tu już pokrył jedną krowę. Miała ruje 12 kwietnia. Ach, proszę pana. Zawsze to jakaś dezynfekcja. W tej części, gdzie cielak jest. Gdzie cielak będzie. A mówię, za parę dni przyjdę tam do drugi koniec od tego. Bo jeszcze mam trochę roboty w polu. Muszę jeszcze trochę kamienia zebrać, gdzie jest to nowo posiane. Czas mnie trochę nagli. Sezon się zbliża i trzeba się wyrabiać. Bo w jednym miejscu w polu mam bardzo dużo kamienia. Trzeba go wywieźć, żeby to nie wyrastało. Później tam nie zostało, bo szkoda maszyn. Żebym nie chlapnął na kamerę, bo chcę tu wziąć, a mogę chlapnąć. Trzeba by się przemieścić trochę za bramkę w ogóle, bo nie chcę kamerzysty ochlapać. Nie żałować wapna. Tak się mówi. A jak trafi do obornika, to też bardzo dobrze, bo wapno jest na pole jak najbardziej wskazane. Odkwasza glebę. Także w polu to jest najbardziej wapno, też jest coś, dla pola to jest coś bardzo dobrego. Gdzie gleba jest zakwaszona, jak się da wapna, to się wtedy odczyn robi
z kwaśnego robi się zasadowy. Tak, no i już mamy. Tu już nawet przyłapało trochę. Tu już przyłapało, trochę szybko schnie, bo ściany tu są suche, bo tu kawał czasu cielaki nie stoją żadne. Ta poszła, co tu była, poszła na koniec tam, na tamtą stronę. Jak to się mówi, ściany pochlapałem, tak? Pochlapałem ściany. No i o to chodzi. Ja mówię, o to chodzi, żeby komarom oczy pochlapać. Nie no, komar w tej chwili starczy z takim wapnem, to od razu ginie. Wapno jest żrące. To jest normalna rzecz. No jeszcze mam trochę wapna, to jeszcze mogę tu maznąć. Resztę wlać trochę wody i wylać na wiadro. Dobra jest. O! Ale że tu trochę wpadło mi, proszę pana, słomy. Gdzieś przez nieuwagę, to ja już nie będę lał tego na konwę, bo nie szkoda mi tu, że wapna jest cały guzik, że tak powiem. Ja tu wleję wodę i wyleję to na pryzmę obornika. To jest bardzo dobrze, wylać na obornik, żeby tu się nie trafiła mi tu żadna słomka, bo jest, później będzie mi się kleić do pędzla. Dobra. O to chodzi. O to chodzi. Dobra, to idzie na obornik. O, jak ładnie. Wapno jak najbardziej na obornik jest wskazane. No takie coś to zabiera bocian i niesie na gniazdo. Taką jakoś suchą kępę trawy i z tego klei gniazda. Nawet bierze kawałki suchego obornika i też niesie. Później jak deszcz popada, ten obornik trochę tam się rozklei, to mu skleja, jak to się mówi, strukturę tego gniazda. W tej chwili bocian siedzi chyba, tak. Ledwo mu tam czubek lba widać. No i dobra, pędzel zalany, nie będzie wysychał, w porządku. No, uważam, że zdejmę rękawice, bez nic ja tu mam jabłuszka. W razie by tutaj go poniosło, żeby nie wpadł mi na te konwy tu. Jedno z sobą wezmę w kieszeń, chociaż to jest taki trochę dobra. Ja go tu przeprowadzę i tu wszystko jest w porządku, dobra, w porządku. Ali tu, ali tam. Pójdziesz na spacerek. Zaczynamy się powolutku zanim poznawać, prawda? Żebyś był grzeczniejszy, to ci dam jabłuszko tu, a drugie dostaniesz na podwórku. Wcześniej ode mnie nie brał jabłek, nie miał do mnie zaufania i nawet jak próbowałem to jabłko tam w pobliżu nosa czy pyska przysunąć, to on to jabłko dmuchnął na to jabłko i jabłko spadło. Spadło na obornik czy na ściółkę. I już teraz nabiera do mnie zaufania i zauważyłem, że już mogę mu jabłko dać. Weźmie, chodź, zobacz, jabłuszko mam, chodź. Mam jabłuszko, a ty wiesz, że jabłuszko jest smaczne, a drugie dostaniesz na podwórku i trzecie też dostaniesz. A widziałeś? No proszę. No czemu wyrzuciłeś? Czemu nieufnie wziąłeś? Chodź. No chodź. Proszę. Zje, nie wyrzucił. Może moja ręka ciut pachnie żywicą, ale to żywica to coś naturalnego też. No proszę bardzo, widzisz jak posmakowało? No widzisz? A widzisz, tak jak jeden mówi marynarz, smaczne, prawda? I co, pójdziemy? Pójdziemy, ale trzeba pamiętać o desce, żeby się nie wyciął numeru i nie wpadł na korytarz paszowy. To deskę trzeba zasunąć tutaj, na wszelki wypadek, żebyś nie wpadł tam. Dobra? I wiadro zabrać, żebyś do wiadra nie wdepnął. Trzeba się zabezpieczyć. Dobra? I co, pójdziemy? Pójdziemy? Żeby miał czym rozciąć, bo ja nie daję mu całego jeszcze, bo to trzeba
Za mały jest, żeby całe. Dużemu można dać, takiemu raczej trzeba ciąć, żeby się nie zadławił. Hej! Idziemy? Idziemy? Chodź tu. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, dam ci luz, spokojnie, spokojnie. Dam ci trochę luzu. Na wszelki wypadek niech sznurek ma, bo gdyby łańcuch puścił, to zawsze jest bezpieczeństwo ten sznurek. Ten sznurek. No, dam jabłuszko, dam spokojnie. Scyzoryk? Tak? No, proszę bardzo. Mam, zobacz jakie smaczne. Widziałeś? Widziałeś? Widziałeś jakie smaczne? Aha. Aha. No. Drugie sam weźmiesz, proszę. Smaczne, nie wyrzucaj. Nauczysz się. No. Smaczne, prawda? Widzisz, idziesz za jabłkiem, no. Zobacz, jakie smaczne. Chodź. Chodź. Nie gryź, tylko bierz. Ali to bierze całą mordą, a ten jeszcze tak. Ale to jest, jak to się mówi, pierwsze kroki stawiamy. Chodź. Zobacz, jakie smaczne. No, smaczne, prawda? A widzisz, ładnie, no widzisz. No widzisz, nauka nie idzie w las, tylko w ciebie. No widzisz, no widzisz, no widzisz. No. No jak tam? Już czegoś żeśmy się nauczyli, prawda? Kiedy pojedziemy na grzbiecie? Kiedy pojedziemy? Hop, na grzbiet. To będzie dopiero jazda, tak? To będzie jazda kawaleryjska. Ach, jak to będzie szedł. A chody masz dobre. No, co się złościsz? Trawka? Przyniosę ci trawki, przyniosę. Urwę i przyniosę. Utnę i przyniosę. Obiecuję ci. Zaraz ci utnę. Zobacz, smaczna? No, hop, hop. No widzisz, smaczna. No, oswoimy cię. Tak. Tylko trzeba z tobą troszeczkę popracować. No. Zobacz, co mam. Zobacz, jaki mam wiechę trawy. Proszę bardzo. No. No widzisz? No widzisz, znamy się troszeczkę, prawda? A za trawą to byś poszedł gdzie? Bym cię daleko zaprowadził, tak? Spokojnie, nie wolno, nie wolno, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Bysiu, 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 Bysiu. Nie da zawiązać, no nie da zawiązać, może łapy przytrzeć o stojak. Spokojnie. No, pójdziemy, pójdziemy, spokojnie. Kółeczko na podwórku. Nie wolno, nie wolno atakować, nie wolno, nie wolno, nie wolno. O tak, możesz trawki poskubać, ale atakować nie wolno. No, chcę na oborę. Idziemy, dobra, dość na dziś. Dobra, na dziś dość tego sportu. Wszystko gra. Mogę tu drzwi zamknąć i wszystko. Na antabę tak zwaną, żeby wilki nie weszły.
Drodzy internauci, niektórzy mówią, że zaklinacz byków jest tylko jeden, a ja powiem jeszcze, jest siekiera zaklinacza, drugi zaklinacz, a teraz jest trzeci zaklinacz, toporek zaklinacza. Mego projektu, odkuty przez Dębową Kuźnię, limitowana edycja, 10 sztuk, one pójdą na licytację. Zapraszam do licytacji, Romek zaklinacz byków. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek zaklinacz byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek zaklinacz byków.